Piosenkę w wykonaniu trubadurów dedykuje naszym żołnierzom Polska Kronika Filmowa. To było punktualnie 00 21 sierpnia przekroczyłem granicę. Jak w zegarku szwajcarskim, punktualnie. Odniosłem wrażenie, że Czesi mnie witają, bo szlaban graniczny był podniesiony, no ale jak dojechałem na wysokość strażnicy, no to się okazało, że tam nasze czerwone berety już były wewnątrz, nie było żołnierzy czechosłowackich, tylko nasi komandosi. V noci z 20. na 21. srpna 1968 začala největší vojenská operace v Evropě od konce druhé světové války. Dostala krycí název Operace Dunaj. Pod taktovkou Sovětského svazu do Československa tehdy vstoupilo 200 000 vojáků 5 armád zemí Varšavské smlouvy, Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a Německé demokratické republiky. Sověti nechtěli opakovat situaci z října roku 1956, kdy krvavě potlačili maďarské povstání sami. Vojenský zásah v Československu proto pečlivě zinscenovali jako společnou bratrskou pomoc spřátelených armád, které zachraňují Čechy a Slováky před západními imperialisty a kontrarevolucí. Jako první překročili hranice úderné a průzkumné jednotky, které měly překonat prvotní odpor v hraničním pásmu. V průzkumné tankové jednotce v Žagani sloužil tehdy 23letý důstojník Henryk Vrona. Nie miałem zielonego pojęcia, gdzie jadę, no ale tempo marszu było 20 km na godzinę, no i moje 5 czołgów średnich T-55M maszerowało w nocy już po ziemi czechosłowackiej. Nie był określony cel końcowy, były tylko mi dostarczane konkretne odcinki mapy w skali 1 do 100 000, 2 arkusze sklejone jednocześnie i jak się kończyła moja droga na tych 2 arkuszach, dostawałem kolejne arkusze z marszrutą. Z Krosna Odřaňského vyjel také mladý důstojník Tadeusz Oratovsky, který obdržel rozkaz odjet do Československa týden po svatbě. Jadąc już dalej w głąb Czech, już inny kraj, inna w ogóle jakaś taka atmosfera, cisza wszędzie, okiennice domów pozamykane, żadnych drogowskazów, żadnych informacji o nazwie ulic czy odległości kilometrów. Wszystko to gdzieś nagle znikło, nie było tego, żadnej informacji. Wszędzie tylko były napisy na ścianach: Dubček, a swoboda. I takich tam jeszcze wiele innych. I ciągle mieliśmy informację, że Warszawa 750 km, Moskwa 2500, Berlin tam 800. To sugerowało, że lepiej gdybyśmy się wrócili z powrotem. No ale żołnierz dostał zadanie i tam nie było żadnej dyskusji. Trzeba było wykonać je i już. Do Československa musel vstoupit 2 dny po začátku invaze i voják základní vojenské služby Zdislav Bykovsky, který sloužil ve městě Gubin. Wiedziałem, że biorę udział w czymś podłym, obrzydliwym właśnie, a ludzie nas serdecznie żegnali. Obdarowywali nas tam ciastami, kompotem, jakieś słodycze. Ba, starsze panie żegnały nas znakiem krzyża. No nie rozumiałem tego. No ale propaganda taka nachalna zawsze działa na to, nie? Że jedziemy na wojnę. Tak wyglądała Praga w krytycznej chwili kryzysu czechosłowackiego, w dniach, kiedy władze czechosłowackie utraciły kontrolę nad sytuacją w kraju. Polská lidová armáda nepřekročila v srpnu 1968 hranice v Těšíně, aby se vyhnula srovnání s rokem 1938, kdy Polsko na základě Mnichovské dohody anektovalo Těšínsko. Owszem, czasem przejeżdżały samochody osobowe, gdzie nam tam wygrażano, że my okupanty, gdzie nam prezentowano plakaty
że 1938 równa się 1968. Powiem, że żołnierze to nawet nie wiedzieli, o co tu chodzi. Porównanie roku 38 do roku 68. Ja związany z Cieszynem i z Zaolziem co nieco bardziej, skojarzyłem sobie ten Anschluss, rok Anschlussu razem z tą naszą interwencją. Představte si tu situaci na okraji Turnova, kudy vedla jediná státní silnice na Prahu z Liberce, tak jezdili tisíce tanků, obrněných vozů a tak dále. Dokonce tam zbourali takový pylon, pirám, ale do Turnova nezabrousil ani jeden. Mezi lidmi se tak jako vyvinula taková pověst, oni sem nejedou protože Turnov bude exemplárně vybombardován. Teprve 23. srpna kolem 10. hodiny přijela před turnovská kasárna kolona polských obrněnců. Turnovští vojáci vyhrnuli bránu, tam měli raketomety a velitel, plukovník Rajš, šel za nějakým tím plukovníkem polským a říká, hajte kamarádi, jestli neodtáhnete, já nevím, do 2 hodin nad město, tak vás roztřískáme třeba i s půlkou Turnova. No a ti Poláci odjeli nad Turnov do lesa na Hruštici a už se ve městě nikdy ani neukázali. Polské jednotky dostaly za úkol dohlížet na české vojáky v kasárnách převážně v prostoru východních Čech. Několik jednotek hlídalo vojenské letiště v Milovicích. Na lotnisku bazowały w tym czasie 3 pułki myśliwskie Rosjan. Przy pasie startowym znajdowały się takie zaparkowane były śmigłowce, ciężkie śmigłowce transportowe, które z Legnicy dowoziły Rosjanom paliwo. Przy samym pasie startowym były rozmieszczone takie kilkudziesięciotysięczne zbiorniki paliwa lotniczego. I to było obiektem naszej ochrony. Ten cały pas startowy i jednostki, które tam bazowały, te jednostki lotnicze, 3 pułki lotnicze. I z początku żeśmy przez kilka dni to tak jeździliśmy trochę bez sensu po okolicy, chociaż to miało swój sens, bo świadkami przejazdów czołgów byli mieszkańcy Czechosłowacji, którzy mieszkali blisko tych głównych dróg, a chodziło o wystraszenie reszty. I dopiero teraz niedawno dowiedziałem się, że niedaleko od naszego stanowiska dowodzenia dywizji w Hradec Kralowy na lotnisku było stanowisko dowodzenia armii naszej. Dowiedziałem się, że było nas prawie 28 000 żołnierzy. Ponad 700 czołgów wkroczyło do Czechosłowacji. Nic się nie wiedziało. Ulice Pragi w dniu wkroczenia oddziałów radzieckich. Sytuacja napięta. Mieszkańcom stolicy niełatwo jeszcze zrozumieć sens i cel tej interwencji militarnej. 21 sierpnia obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, kiedy wszystkie informatory oficjalne ogłosiły, że polskie wojsko wzięło udział w inwazji wojskowej. I było to oczywiste, że było to na polecenie Moskwy, jedynie Rumunia nie wzięła udziału. To, co było strasznie przykre, to jest milczenie. Protestów nie było. Ludzie zamilkli jeszcze bardziej niż zamilkli. Wcisnęli głowę w ramiona jeszcze bardziej. Nie wyrażali opinii jeszcze bardziej. Trzeba być uczciwym. Panowała też swoista schadenfreude. Satysfakcja z nieszczęścia innych. Zapewne wiecie, że w Polsce o Czechach mówi się tak żartobliwie, pogardliwie pepiki. No i w związku z tym ja spotkałem się z takimi reakcjami. A, dobrze im tam mówiono. Dlaczego im ma być lepiej niż nam pod sowieckim butem? Jak już ma być źle, no to nam wszystkim ma być źle. Nam przetrącono karki, no to niech inni nie podskakują. Poláci měli za sebou potlačení svého pražského jara. Vzpoury studentů, kteří v březnu 1968 volali po svobodě slova a po demokracii.
Eugeniusz Smolar patřil mezi studenty Varšavské univerzity, kteří 8. března 1968 demonstrovali proti vyloučení studentů Adama Michnika a Henrika Schleifera. Ti museli univerzitu opustit kvůli protestu proti zákazu divadelní hry Dědy, kterou napsal v polovině 19. století polský básník Adam Mickiewicz a kritizoval v ní carské Rusko. V lednu 1968 byla tato hra vládou Vladislava Gomulky vyhodnocena jako protisovětská a stažena z programu Polského národního divadla. Dodejme, že hlavní roli hrál slavný polský herec Gustav Holoubek, syn českého legionáře. Ačkoliv pořádkové síly proti studentům brutálně zasáhly, protesty se rozšířily na univerzity po celém Polsku i do malého města Jelení Hora, kde tehdy studoval Andrzej Ráb. Ja byłem wtedy w studium nauczycielskim w Jeleniej Górze i też bardzo to mocno przeżywaliśmy wszyscy. Rozpoczęły się te strajki u nas w auli studium nauczycielskiego, no i żeśmy demonstracyjnie tam wystąpili, drukowaliśmy ulotki. Pamiętam, że to było takie wydarzenie dosyć dla mnie pierwsze takie wydarzenie polityczne, które ja przeżyłem. I moje pokolenie też. Rodzice wielu z tych studentów... Z vyvolání studentské vzpoury obvinil šéf polských komunistů Vladislav Gomulka studenty židovského původu. Následovala antisemitská kampaň, která donutila k emigraci přibližně 20 000 Poláků židovského původu. Obětními beránky horkého polského jara se Židé stali proto, že se Gomulka chtěl zavděčit Sovětskému svazu, který těžce nesl vítězství Izraele v šestidenní válce a také potřeboval umlčet své nacionalisticky a antisemitsky naladěné oponenty uvnitř polské komunistické strany. Swoją ojczyznę gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty. Dzień po inwazji zaczęliśmy kłaść kwiaty pod Czechosłowackim Centrum Kultury na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. I to było... oczywiście policja nas przeganiała i zgarniała te kwiaty, ale warszawiacy doskonale zrozumieli, o co chodzi i zaczęli kupować kwiaty i przynosić je, ja nie chcę powiedzieć na masową skalę, ale około 100 osób w tym brało udział. Bardzo dumni z siebie przyszliśmy do domu, spędziliśmy hucznie wieczór, napiliśmy się wódki i zaczęliśmy pisać ulotki. Wymyślaliśmy różne techniki rozprowadzania ulotek, które doprowadzały policję i władze partyjne do szału. Na przykład rozrzucaliśmy ulotki z najwyższego piętra domu towarowego w Warszawie, w samym centrum Warszawy, gdzie ludzie je zbierali. Część, widząc co to jest, natychmiast wyrzucała, część chowała do kieszeni i odchodziła na bok. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj witam Państwa serdecznie na koncercie, który zatytułowaliśmy Gwiazdy Sopotu. Protiokupační letáky se dostaly i na Mezinárodní hudební festival v Sopotech, který se konal od 22. do 25. srpna za účasti západních interpretů a médií. Úřady se proto obávaly protestů. Navíc se mělo jednat o první ročník festivalu vysílaného televizní sítí Eurovision. K živému přenosu proto nakonec nedošlo. Festival vyhrála polská zpěvačka Uršula Šipiňská s písní, jejíž text mohl vzbudit dojem, že odkazuje na polskou účast v okupaci Československa. Sama zpěvačka to odmítla s tím, že o výběru písně bylo rozhodnuto ještě před invazí. Ironií osudu je skutečnost, že autor textu Bronislav Brok kvůli antisemitské kampani emigroval z Polska. Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci broń na ramię, wróci, to resztę dopowie. Strzelano do mnie. Chodziłem sobie po tym oświetlonym placu między czołgami i raptem ze 2-3 strzały gdzieś tam z daleka z krzaków. To taki automat chyba działa, instynkt samozachowawczy, że w jednej sekundzie już leżałem między gąsienicami któregoś z czołgów i już broń zarepetowałem. No ale kolega, który stał niedaleko, nie spał w czołgu, uspokoił mnie, mówi, z której strony strzelali?
No, pokazałem mu tam. Tam obrócił wieżyczkę i tam strzelił kilka razy z karabinu maszynowego z tego czołgu. Rano Czesi zrobili tam wielką awanturę za nieuzasadnione użycie karabinu maszynowego. Nawet ściągnęli naszego atasze wojskowego z Pragi. Komisja tam poszła i znalazła łuski z jakiegoś starego karabinu. Widocznie tam no, ktoś to jednak był i strzelał. Także, że nie byłoby Bykowskiego. Czesi wystawili takie olbrzymie gigantofony Tesli, no i zorganizowali nam całodobowy taki koncert w postaci wycia psa. No to był taki akcent psychologiczny, bo wycie psa no jest może samo w sobie przyjemne, ale nie przez 24 godziny. No i w końcu któryś tam zirytowany Rosjanin strzelił do tego głośnika i go wygłuszył. Serdecznie witają żołnierze gości z Warszawy. To dla nich jakby wizyta kogoś z najbliższej rodziny. Telewizor pozwoli na bliski kontakt z krajem. Polski program dociera tu bez przeszkód. Biwakowy tryb życia wśród jesiennych szaruk nie odebrał naszym chłopcom zdrowia i humoru. Powiedzcie w Warszawie, że godnie reprezentujemy tu Polskę. Nasi żołnierze byli przez Czechów traktowani w zupełnie inny sposób, jak Czesi odnosili się, już nie mówię, że do Rosjan, bo to był specyficzny sposób traktowania tej nacji, ale jak do Bułgarów. Jakoś większą sympatią Czesi odnosili się do nas, do Polaków, aniżeli do tych pozostałych uczestniczących armii. No i ci ludzie, którzy tam byli z tej okolicznej wioski, jak zobaczyli, że my tam nie jesteśmy tygrysy, że nie mamy zębów takich jak krokodyl, zaczęli powolutku do nas podchodzić, zapewniali nas, że u nas nie ma kontrrewolucji, że jest spokój, że my nie mamy złych zamiarów i tak dalej. Zaczęliśmy tam wspólnie rozmawiać. Jakiś starszy taki mężczyzna wysłał małego kajtka, mówi: leć przynieść dzbanek piwa. No i zaczęła się taka już zupełnie inna, luźna rozmowa. My jsme si rozuměli s Poláky v tomto smyslu. Jeden z velitelů těch Poláků má totiž rodiče v Moravské Ostravě, bratra má v Moravské Ostravě a první jeho slova, co byly, když jsem přišel: soudruzi, já nebudu střílet, já rozkaz ke střelbě nedám, páč já se chci podívat vždycky ke svýmu tátovi, mámě a ke svýmu bratru. Velitelé těch Poláků se po nocích scházeli s veliteli českými a domlouvali se na tom, že tak, jako oni se chovali prostě rytířsky vůči nám, tak, že vlastně ti naši se budou chovat podobně k nim, až my pojedeme obsadit Polsko. Na rozdíl od sovětských vojáků, kteří v první den okupace zavinili smrt desítek československých občanů, Poláci neměli na rukou českou krev. Až do 7. září. Ten den pozdě večer začal v Jičíně opilý polský voják Stefan Dorna střílet do skupinky lidí odcházejících z kina. U křižovatky na Letné zastřelil Zdenku Klimešovou a Jaroslava Veselého. 7 dalších utrpělo těžká zranění, včetně 2 polských vojáků, kteří se snažili svého kolegu zastavit. Den po tragédii v Jičíně se ve Varšavě upálil na protest proti okupaci Československa 60letý účetní Richard Šivěc. Ve vlaku z Přemyšle do Varšavy napsal své ženě dopis na rozloučenou. Kochana Marysiu, nie płacz, szkoda sił, a będą ci potrzebne. Jestem pewny, że to dla tej chwili żyłem 60 lat. Wybacz, nie można było inaczej. Po to, żeby nie zginęła prawda, człowieczeństwo, wolność, ginę. Niech żyje nasza ojczyzna, Polska Ludowa.
Niech żyje Ludowe Wojsko Polskie. Niech żyje bratnia Czechosłowacja. Niech żyje nierozerwalna przyjaźń polsko-radziecka. Niech żyje pokój. Blokada informacji, nic do nas nie docierało. Nasi żołnierze powrócili z Czechosłowacji do swych garnizonów i jednostek w kraju. W Zielonej Górze i innych miastach Polski Zachodniej i Południowej czekało ich serdeczne powitanie. Z honorem i godnością wypełnili trudną, internacjonalistyczną misję, broniąc wspólnoty socjalistycznej tam, gdzie powstało zagrożenie. Nas chyba 20, podobno za karę, wcześniej odesłano do Gubina. To znaczy tam brało się to chyba stąd, żeśmy mieli taką opinię u tych politruków, tam żeśmy zawsze dyskutowali swoje zdanie, nie podobało nam się coś tam zawsze, nie? Śmialiśmy się z tej propagandy, z tych ulotek takie, które tam były te rozrzucane dla tej ludności, z jaką to braterską pomocą tutaj przychodzimy. To było obrzydliwe i stąd chyba, ale to nie była kara, to była nagroda. Zatímco v Československu začala normalizace, během níž se trestal jakýkoliv projev odporu, v Polsku povstali dělníci. Jejich vzpouru v Gdaňsku v prosinci 1970 polská vláda krvavě potlačila. V srpnu roku 1980 se už proti stávkujícím v gdaňských loděnicích zasáhnout neodvážila a souhlasila se vznikem nezávislého odborového hnutí Solidarita. Proti sílící Solidaritě měli v prosinci 1980 po boku sovětských a východoněmeckých zasáhnout i českoslovenští vojáci. Velení Československé lidové armády vyhlásilo 6. prosince 1980 poplach vybraným vojenským útvarům, které vyjeli údajně na mimořádné cvičení Krkonoše. Ve skutečnosti šlo o přípravu na vpád do Polska. 17 309 vojáků, 541 tanků, 261 BVPček, 335 OTček, 139 děl. Aby to nevypadalo, že jedeme prostě tvrdě na sever. Vojáci dostali rozkaz, že pojedou, protože se ten rozkaz přičetl, že pojedou směrem na České Budějovice. Tak jsme jeli z Klatov na ty České Budějovice. Tam jsme se měli otočit a skutečně jet na sever. V tom prosinci byly extrémní teploty. Byly teploty minus 20, 25 stupňů. Ty vojáci časem přimrzali k té technice, k těm pancířům, protože oni byli nasáklí naftou a jak oni prostě spali, tak byli opřený tím tělem a samozřejmě přimrzl k té kůži, oni přimrzli k těm tankům, přišli i třeba o prsty, nebo přišli i o končetiny, o ruku, nebo nohu měli přimrzlou. Šílený. A ty měli strach, ti vojáci, protože tam se povídalo, že samozřejmě Polák není Čech, Polák si určitě nenechá, aby mu tam nějaký tankista cizí jel dělat pořádek do Polska. Věděli, že ti Poláci jako budou bránit tu svoji zem. My jsme dojeli do Čáslavy na letiště a byli jsme nebojeschopní. Jsem viděl ty tanky, které byly spadlý v příkopech, pobořený stromy, OTčka, ta jiná technika, která byla úplně rozbitá. Byli jsme nebojeschopní. Tady se ukázalo, že ta armáda fakt nestojí ani za to, aby je někdo živil. K intervenci nakonec nedošlo. Sověti nechali řešení na polských komunistech. Ti proti Solidaritě zasáhli 13. prosince 1981, kdy polský generál Vojtěch Jaruzelsky vyhlásil výjimečný stav.
V ulicích všech měst se objevily polské tanky a obrněné transportéry s polskými vojáky. Hnutí Solidarita se ocitlo mimo zákon a její představitelé byli zatýkáni. Po odvolání výjimečného stavu se v horách na česko-polských hranicích setkávali čeští a polští disidenti. Vyměňovali si samizdaty a navzájem se podporovali v boji proti společnému tyranovi, Sovětskému svazu. Na jehož nátlak se Poláci a Češi museli postavit proti sobě. Pomyslnou tečkou za poválečnou kapitolou česko-polských vztahů se stal 17. březen roku 1990, když si kousek od Sněžky mohli svobodně podat ruce Václav Havel a Lech Valensa. W związku z następną rewolucją to też właśnie spadł mi kamień z serca, bo ten epizod, tę hańbę nosiłem w sercu cały czas, udziału w czymś takim jak w zdławieniu. No potem następna rewolucja, Havel. Pięknie, warto.